Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was serdecznie na już comiesięczny film o zapachach do 100 zł. I dzisiaj nie będą to Wasze polecajki. Zapraszam. Dzisiaj to jest coś, co ja wybrałam sama. Coś, co wyszperałam i coś, co doszłam do wniosku, że może być bardzo fajne. Ale tak naprawdę sama wyszperałam tylko 2 zapachy. Dziś Wam opowiem o 4, ale do rozdania będę miała 3. Jak to się dzieje? Otóż zamówiłam 2 zapachy. Do jednego z nich otrzymałam 2 próbki. Postanowiłam je tu wciągnąć, bo zobaczyłam, że ich cena jest do 100 zł, że są to dosyć tanie zapachy, a jak zaczęłam je testować, to byłam w przeogromnym szoku. I tak sobie myślę, że zaczniemy właśnie od nich. Pierwszy, który sobie przetestowałam, to jest Generation of Freedom. Marka Generation, generalnie zapach Freedom. To jest Eau de Parfum, dostałam 2 ml, testowałam 2 razy, raz nadgarstkowo i raz całodniowo na szyję i to jest petarda. Słuchajcie, ten zapach bardzo mi zapadł w głowę, ponieważ on jest gourmandowy, ale no właśnie, on jest tak jakby luksusowy. To znaczy, jest to produkt niezwykle skomponowany, bardzo inteligentnie, z ogromnym wyczuciem. Jest tutaj fantastyczny pomysł, niezwykła jakość. Jakość jest petardą, jest to zapach bardzo trwały. I powiem Wam, co ja o tym zapachu sobie napisałam w notatkach. Na początku uderza popcorn. Tak, bardzo. Ale później tę słodkość ujarzmia kwiat jaśminu. Trochę pudrowe, leży zapach na wanilii. To jest zapach uwodzicielski, niezwykle zmysłowy. Nie jest to zwykły, oklepany gourmand. Czuje się wyjątkową kompozycję. Ten zapach pachnie totalnie niszowo. Trwały, ale nie projektujący. Cudowna kompozycja. I totalnie ciężko uwierzyć, że to zapach za 60 zł. Na promocji za 60 go znajdziecie, a tak normalnie gdzieś 80 kosztuje. Tylko nie pamiętam jaka pojemność. Ale jak widzicie, ten zapach tu jest na papierku psiknięty bardzo dawno temu i dalej na tym papierku ten zapach czuć. To nie jest zwykły zapach gourmandowy, to nie jest zapach w ogóle ulepny, to jest zapach delikatnie pudrowy, może mocniej pudrowy, ale naprawdę, który przeprowadza nas przez jakąś historię. Przede wszystkim niesamowicie zmysłowa kompozycja. Jest bardzo mocno kobiecy i taki fajnie ubierający, bo on jest i taki couture, i z odrobiną nuty, ale właśnie nie jedzeniowej do końca, tylko takiej słodyczy delikatnej. Pudrowość nadaje niesamowitej wykwintności. Oprócz tego mam wrażenie, że zapach od momentu psiknięcia do tego ułożenia się i jednak się delikatnie zmienia. Naprawdę wydźwięk jest bardzo niszowy, rewelacyjny jest ten zapach. I jeszcze tak tylko na zakończenie, słuchajcie, powiem Wam o nutach, bo sobie je wypisałam. W głowie jest gruszka, bergamotka, popcorn. W nutach serca jest kwiat jaśminu, pralina, kokos i w nutach bazy jest bursztyn, kwiat wanilii, piżmo. A drugi zapach to jest zapach Generation of Hope, czyli marka ta sama, ale totalnie inna historia, słuchajcie. To jest totalnie inna historia.
To jest historia bardziej owocowa, bardziej letnia, bardziej taka normalna, bym powiedziała, normalna. I teraz, nie można ująć temu zapachowi, on jest naprawdę piękny, ale nie jest już tak trwały jak tamten. Natomiast na ubraniach czujecie, jeżeli popsikacie gdzieś w okolicach ubrania, czujecie go cały dzień. I teraz co ja tu napisałam? Cytrusowy, trochę pachnie czystością, bardzo subtelny, bardziej zwyczajny niż poprzednik. One są bardzo przyjemne, czuć mocno pranie i nawet mi to nie przeszkadza w tym zapachu, ale jednak dla mnie po prostu są nudne. Obiektywnie rzecz biorąc, piękne. Z czasem się przejaśnia i robi kwiatowo, a mniej cytrusowo. Jest on trwały i naprawdę piękny. Zyskuje z każdą godziną. Świetnej jakości zapachy. I niezwykle wytwornie skomponowane. Właśnie, bo muszę Wam powiedzieć, że pranie czuć bardzo. I to dosłownie pranie, nie mydło, tylko pranie. Może dlatego to aż tak mi nie przeszkadza, bo jednak ja tej mydlaności to nie lubię. Tylko w szalimarze mi to nie przeszkadza. A tu w takich zapachach bardziej letnich mega. I generalnie Wam powiem, że on się też zmienia. On jest już bardziej zwyklaczkiem, jest już taki nudniejszy dla mnie, bo jeżeli chodzi o nuty, to też w głowie jest bergamotka, mandarynka i figa. W sercu jest jaśmin, biały imbir, konwalia, tuberoza i w bazie jest drzewo sandałowe, bursztyn, wetyweria. Tylko że o ile na przykład w Lenter D też jest tuberoza w sercu, a wetyweria w bazie i ta wetyweria bardzo ujarzmia tuberozę, to tutaj nie. Tutaj jest te pranie, po czym naprawdę czuć te kwiaty, czuć letnią przechadzkę po łące pełnej kwiatów, pachnących, takich mocno, mocno intensywnie pachnących w słońcu. Bardzo fajny zapach, obiektywnie, tak jak mówię, piękny, dla mnie zbyt nudny, ale kurczę, gdybym miała za tyle pieniędzy kupić zapach, bo nie stać mnie na te drogie, to już dziś wiem, że w tą markę szłabym jak w dym. A teraz może dla tych, którzy są ciekawi, powiem Wam o zapachach, które ja wybrałam. Jak to się w ogóle stało? Słuchajcie, pomyślałam, że może będzie też dla Was ciekawie, jeżeli nie będą ciągle to Wasze polecajki, ale spróbuję coś znaleźć współczesnego, bo nie ukrywam, że Wasze polecajki w 90% to są zapachy już takiej starsze wypusty, które są od wielu, wielu lat. I teraz tak, ja wybrałam sobie zapach jeden z 2024 roku. Jest to Elganzo Fun and Chic. Tak wygląda pudełeczko, a tak wygląda prześliczna buteleczka. Prześliczna jest ta buteleczka. To jest, słuchajcie, zapach mega. Mega. Naprawdę. Już Wam opowiadam, o co z tym zapachem chodzi. Jeżeli chodzi o nuty, mamy tu gruszkowe lody, tangerynę, różowy pieprz, w sercu morele, róże, passiflorę, jaśmin, a w bazie paczule, piżmo i mech. I słuchajcie, na pierwsze psiknięcie rzuca się gruszka i tangeryna. Tangeryna daje takiej cierpkości zapachowi. Zapach jest owocowy i pudrowy, nie jest przesłodzony. Bardzo przypomina mi momentami Flora Bloom od Guerlain Aqua Allegory. Jest ta sama nuta przypominająca jakąś kwiatową chemię. Tak, ale nie w złym znaczeniu. Zapach jest nowoczesną kompozycją, jest długotrwały, ale nie projektuje. Dla mnie petarda. Tak, on właśnie teraz po psiknięciu bardzo mocno przypomina Flora Bloom od Aqua Allegory. Bardzo. I
porównałam nawet sobie te zapachy, że faktycznie są do siebie zbliżone. I muszę Wam powiedzieć, że gdybym nie miała Flora Bloom, to prawdopodobnie zdecydowałabym się na ten zapach. Flora Bloom jest też, może być momentami bardziej hardkorowa dla kogoś, bo jest jednak takim kwiatowym zapachem specyficznym, moim zdaniem. Jest piękny, ale specyficzny. Natomiast to jest taka formuła bardziej dla wszystkich. Nie jest te pierwsze psiknięcie już jest takie przyjemne. Układa się fantastycznie na skórze. Odbiór tego zapachu jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o otoczenie. Po prostu dostawałam komplementy za ten zapach i pytania, co to? Na spacerze z Pumbą non-stop po prostu zaczepiano mnie i pytano, czym pachnę. On nie projektuje, ale też nie jest strasznie przyskórny. Jego w pewnej odległości jednak czuć, ale to nie jest jakiś strasznie ogoniasty zapach. Natomiast jest wyczuwalny dla reszty. No i mówię Wam, ten zapach spotkał się z ogromnym tak, jeżeli chodzi o ludzi spoza. Oprócz tego, że ma piękną buteleczkę, fantastycznie pachnie, rewelacyjnej jest jakości. Pierwszy raz się z Elganzo marką spotkałam i naprawdę osoba, która dostanie ten zapach, myślę, że będzie zachwycona. Ostatni zapach, o którym Wam powiem, ten zapach z kolei wpadł mi po prostu, bo gdzieś wyświetliła mi się jego reklama. I ja tę markę znałam, znaczy kojarzyłam ją, ona mi się gdzieś tam zawsze wyświetlała. Jest to marka Hollister, a zapach Canyon Escape i drewniany koreczek. Tu jest naprawdę wszystko bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrej jakości i to są tanie zapachy. No mega. Słuchajcie, to jest zapach letni. I już Wam mówię, jakie tu są nuty. Jeżeli chodzi o głowę, mandarynka, czerwona pomarańcza, sok kaktusowy. W sercu jest kwiat pomarańczy, Solar HS, róża pustynna, irys. W bazie jest piżmo, drzewo sandałowe, cedr. Co ja o tym zapachu napisałam? To jest zapach bardzo przyskórny, owocowo-pudrowy, niesamowicie słoneczny. Przypomina mi połączenie Cosmic od Emanuela Ungaro z Aqua Allegorią Nettare di Sole. Pachnie przepięknie, ale nie pokładam w nich wielkich parametrów trwałościowych. On na ubraniach utrzymuje się idealnie, faktycznie na skórze już nie tak dobrze, ale te pół dnia spokojnie z Wami jest. I to jest naprawdę bardzo przyjemny letni zapach. Bardzo przyjemny letni zapach. To jest zapach, który moim zdaniem do zakupu nawet jest w ciemno na lato. On jest śliczny, jest tak po prostu standardowo śliczny. Nie ma, to jest zapach porównywalny do wszystkich zapachów za 200 zł. Nie ma tu tak naprawdę żadnej różnicy, bo te za 200 też potrafią wytrzymywać, albo my potrafimy je wyczuwać tylko przez pół dnia. Naprawdę, ten zapach jest i trochę musujący, jest owocowy, wesoły, bardzo letni, bardzo taki wręcz imprezowy. Śliczny jest ten zapach, ma delikatną pudrowość, ale ta pudrowość, na nią trzeba chwilkę poczekać, bo ten zapach dopiero jak się tak dobrze osadzi na Was, to zaczyna ta pudrowość wychodzić, tylko to nie jest taka pudrowość jak w La Vie Belle czy jak w Mon Guerlain. To jest taka naprawdę pudrowość stricte owocowa, jakby spowodować, żeby te owoce były jeszcze bardziej letnie. O, ta pudrowość taki ma tutaj zamysł i to właśnie czyni. Więc to nie jest, to jest naprawdę śliczny zapach. Śliczny i to bez dwóch zdań, bardzo letni. To może być też, słuchajcie, moim zdaniem trochę zamiennik Hugo Boss Alive. Teraz mi tak przyszło do głowy. Ja tutaj do Cosmic porównuję Aqua Allegorię Nettare di Sole. To jeżeli chodzi o takie połączenie tej musowości i słońca, bo tutaj to czuć, ale taki cały wydźwięk tego zapachu, no to mógłby być jakieś tam zastępstwo, jeżeli
ktoś nie chce tyle wydawać na Alive, to jest jak najbardziej. No i osoba, która go dostanie, też myślę, że będzie zadowolona. Do rozdania idzie jeszcze oczywiście Pink Sugar Eau de Toilette. To Wam przypominam. Przypominam, że jest to zapach bardzo owocowy, taki bardziej, słuchajcie, truskawkowy i mimo, że korek był popsikany już dawno temu, to nadal w tym korku ten zapach czuć, więc on jest naprawdę spoko jakości. Czuć tu wanilię, taką jakby trochę z truskawką, bardzo też moim zdaniem wanilia podana na lato, przyjemny, bardzo przyjemny zapach, śliczny po prostu, także ten zapach też pójdzie na rozdanie. I co? Wiem, że się nie możecie doczekać, zapraszam Was, zobaczycie, kto te zapachy otrzyma. Dobrze, kochani, to przejdźmy teraz do tego, co interesuje Was najbardziej i tylko krótki wstęp do tego rozdania, ponieważ chciałabym Wam powiedzieć, że to jest ostatnie rozdanie na razie, ponieważ ja przerywam tę serię. Mam bardzo dużo próbek. Ogrom próbek dostałam przy moich zakupach, ogrom próbek mam od Agusi z Green Tea i oprócz tego jeszcze chciałabym się z Anią z Perfumowej Bajki powymieniać, ale na razie nie ruszam tego tematu, bo mam tego tyle, że i tak tego nie przetestuję, więc nie ma to sensu. No i mam tyle pomysłów też na filmy, że ten jeden, jak jest znowu za dużo serii, słuchajcie, to też pewnych rzeczy nie mogę realizować, a też macie bardzo dużo swoich pomysłów, wysyłacie mi w komentarzach, co chcielibyście, żebym na przykład porównała albo przetestowała, więc na razie muszę odpuścić. Wrócimy do tego na pewno jeszcze w tym roku, ale nie wiem kiedy, nie będę się zobowiązywać. Póki co te bo 3 osoby wylosowałam ze względu na to, że zapach dołączyłam ten i to jest Aqualina Pink Sugar. No i co? I może zacznę od pierwszego komentarza i wybrałam Kasię, to jest ABC Q8E6Z. Kasia wygrała u mnie konkurs grudniowy, ale wtedy no, musiała walczyć i bardzo się postarać, natomiast teraz po prostu ja ją nagradzam za to, że ze mną cały czas jest, naprawdę komentuje wszystkie filmy. Mało tego, Kasia jest też ze mną na drugim moim kanale, mierzymy, także tym bardziej. I Kasia wybrała mi taki komentarz. Bardzo interesujący film. Sama raczej nigdy bym nie sięgnęła po te zapachy, więc dobrze było zobaczyć, co Ty o nich sądzisz. Komentarz z tego, co pamiętam, był pod filmem z zapachami celebrytów. Kolejną osobę, którą chciałabym nagrodzić, jest Renata Kalina. Renata zawsze wysyła mi tylko takie uśmieszki. Renata jest prawie od początku mojego kanału ze mną i idąc tym tropem z tamtego miesiąca, po prostu nagradzam jedną osobę, która no, jest ze mną bardzo długo i nie odpuszcza i cały czas ze mną jest. Więc Renatka oraz trzecią osobę, jaką wybrałam, to jest Ewa Turbak. Ewciu, ja Ci serdecznie dziękuję za Twoją niezłomność, za to, że bardzo chętnie chyba, mam takie odczucie, bo te komentarze Twoje są zawsze takie zaangażowane, że zawsze chcesz wręcz go napisać, mam takie wrażenie, podzielić się czymś ze mną, więc bardzo to cenię. A wybrałam komentarz, który napisałaś bardzo fajny i myślę, że bardzo szczery. Z niecierpliwością czekałam na efekt końcowy. Ja tylko powiem, że chodzi tu o makijaż inspirowany zapachem, bo pod takim filmem ten komentarz był napisany. Przyznam szczerze, jest zaskakująco, ale bardzo ciekawie. A właśnie usta są taką wisienką na torcie. Brawo za kreatywność. Wy jeszcze nie wiecie, co ja wymyśliłam na kwiecień, ale jak zobaczycie, to będziecie w ogromnym szoku, bo ja już poleciałam po takiej totalnej bandzie. Jestem bardzo ciekawa, co na to powiecie. Zaszalałam kompletnie i myślę, że się nie spodziewacie kompletnie tego, co tam zobaczycie, więc zachęcam do obejrzenia. Mniej więcej w połowie miesiąca wychodzą te odcinki.
No i dobrze, bardzo Wam dziewczyny dziękuję za wsparcie. Dziękuję w ogóle wszystkim za wsparcie, ale no nie jestem w stanie nagrodzić wszystkich. To znaczy jestem, pewnie do końca roku każdy z Was w jakimś stopniu przeze mnie zostanie nagrodzony, ale póki co zatrzymujemy się. Na pewno wrócę do tej serii, także spokojnie, nie martwcie się. Przy okazji mogę też, wiecie, jakieś rozdanie zrobić ad hoc, na przykład przy jakimś innym filmie. Pomyślę, dobra, robię rozdanie, wybieram te i te osoby. Także warto ze mną cały czas być mimo wszystko, bo ja, mimo że nie będzie tej serii, to nie znaczy, że ja kogoś czymś nie nagrodzę. Więc warto. Pamiętajcie, kochani, że kto pierwszy, ten lepszy. Tutaj liczy się, kto pierwszy obejrzy, napisze komentarz i wybierze sobie zapach. Myślę, że te zapachy idealnie się wpisują w tę porę roku. Są to bardzo zapachy wiosenne, letnie, świetne, prześliczne i myślę, że nie ma tu zapachu, który się komuś nie spodoba, bo to są takie... To są takie zapachy po prostu totalnie nieinwazyjne, nie są dziwakami, nie są dziwnych nut, są naprawdę przepięknie zbudowane. Myślę, że się spodobają osobie, która je otrzyma. A ja za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam Was na kolejne filmy i jeszcze tylko chciałam Wam powiedzieć, że ten film Q&A będzie w następną niedzielę. Także zapraszam Was. Pytań było ogrom, film będzie długi, a na pytania, na które w tym filmie nie zdołam odpowiedzieć, bo jeszcze napisałyście pytania pod tym postem, no to prawdopodobnie na część już odpowiedziałam w holu, a jeżeli jeszcze czegoś gdzieś nie odpowiedziałam, to w jakimś innym filmie po prostu gadając o perfumach Wam na te pytania odpowiem. Ale myślę, że w holu starałam się odpowiedzieć na pytania, które nie były poruszane w tym Q&A. Zapraszam Was, kochani, na wszystkie moje oczywiście filmy, na kolejne odcinki ze mną i znowu szykuję coś ciekawego, chociaż to będzie chyba dopiero na maj, ale filmy w kwietniu, które zobaczycie, myślę, że też Was zaskoczą. Będzie się działo. Także zapraszam Was serdecznie. Buziaczki! Pa!